Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowym tutorialu. Ostatnio pokazałam film short, w którym wykonuję tę czapkę. Nastawiłam sobie stoper, żeby sprawdzić, jak szybko jestem w stanie czapkę na szydełku zrobić i zrobiłam ją dokładnie w godzinę i 28 minut. Ten filmik ma super popularność wśród Was i pojawiły się prośby, żeby jednak nagrać taką czapkę trochę wolniej, tak dla osób początkujących, żeby można było krok po kroku zobaczyć dokładnie, w jaki sposób absolutnie najprostszą ściągaczową czapkę na szydełku zrobić. Tutaj nie ma redukcji oczek u góry, jest proste zszywanie, prosta czapka, odpowiednia naprawdę dla osób, które nawet jeszcze nigdy szydełka w dłoniach nie miały. Wszystko pokażę bardzo wolno i bardzo dokładnie, zatem zabieramy się do pracy. Teraz chwila o włóczce i szydełku, które wybieramy. Zapraszam. Ja będę wykorzystywała ponownie włóczkę Yarn Art Shetland, to jest włóczka z mojego sklepu internetowego, to również była Yarn Art Shetland. Sprawdzamy sobie, jakąkolwiek włóczkę wybierzecie, sprawdzamy sobie na etykiecie, jakie jest szydełko zalecane. I tutaj jest szydełko zalecane 5 mm. Ja właśnie szydełko 5 mm będę wykorzystywała. Jeżeli chcecie użyć innej włóczki, to również dopasujcie ją, patrząc na tę tabelkę, która jest na etykiecie, żeby to była włóczka na szydełko 5 mm. Tutaj w składzie mamy 70% akrylu i 30% wełny. Jeżeli chcecie bardziej naturalny skład, swobodnie możecie tę włóczkę zastąpić, ale patrzymy właśnie na proponowany rozmiar szydełka, żeby mniej więcej było to szydełko również u Was 5 mm. Tutaj mamy 100 gramów, 220 metrów jest w jednym motku i ja jeden motek zużywam na czapkę. Jeżeli chcecie zamienić na włóczkę naturalną, to można to zrobić na przykład zamieniając na włóczkę Drops Big Merino albo Drops Daisy. Bardzo fajnie te czapki również z tej włóczki wychodzą. Zarówno na tę czapkę, na tę włóczkę, link zostawiam Wam w opisie do mojego sklepu internetowego, natomiast do włóczek Drops zostawiam Wam link z rabatem, z kodem rabatowym, gdzie możecie sobie taką włóczkę kupić. Zatem szydełko w dłoń, pamiętamy, żeby dopasować szydełko do swojej włóczki i zaczynamy. Na początek będziemy robić łańcuszek. Pętelkę początkową wykonujemy w ten sposób, że trzymając włóczkę idącą do kłębka w lewej ręce, a w prawej szydełko i końcówka, składamy włóczkę na krzyż, tak żeby końcówka ta idąca do kłębka była na górze. Wkładamy szydełko do tej powstałej pętelki. Już sobie teraz układamy na dłoni, ja to robię w ten sposób, że na palcu wskazującym mam włóczkę i pozostałymi palcami ją przytrzymuję. Kciukiem i palcem środkowym sobie przytrzymuję to, co będzie mi tutaj rosło, czyli łańcuszek. Pobieram włóczkę, przeciągam pod oczkiem i zaciągam mocno. To jest pętelka początkowa. Tej pętelki jeszcze nie liczymy jako oczko. Dla osoby dorosłej, do góry teraz, wykonujemy 45 oczek łańcuszka. Jeżeli robicie dla dziecka tak około 10-12 lat, to zabieramy 5 oczek, robimy około 40. Jeżeli robimy dla młodszego dziecka, dla malucha jakiegoś 2-6 lat, to jeszcze kolejne 5 oczek zabieramy i na pewno będzie ok. Teraz pobieramy w jaki sposób włóczkę. Pobieramy zawsze od spodu, nie od góry, tak jakby wędkę zarzucać, tylko od spodu. Haczyk szydełka przekrzywiamy w dół, żeby było nam łatwiej pobrać włóczkę i przeciągnąć pod pętelką. Pobieramy, przeciągamy i mamy pierwsze oczko łańcuszka zrobione. I znowu pobieramy i przeciągamy. Drugie oczko łańcuszka. Nie pobieramy z tej pozycji, tu gdzie szydełko jest zwężone, gdzie jest jego haczyk, nie robimy tutaj czegoś takiego, tylko szydełko ma się swobodnie wsuwać w pętelkę. Każde szydełko ma jakiś tam swój rozmiar i ten rozmiar to jest dokładnie jego średnica trzonu tutaj w tym miejscu. Więc jeżeli będziemy robić tu i jakoś ciasno, tuż przy haczyku, to te pętelki będą zbyt ciasne po prostu. One mają swobodnie wsuwać się, szydełko ma się wsuwać swobodnie w te pętelki, tak żeby pętelka rzeczywiście miała rozmiar prawidłowy, czyli 5 mm średnicy. Pobieramy, przeciągamy. 3. Pobieramy 4, 5, wsuwamy, tak? 6, 7, 8 i za każdym razem zobaczcie, pobieram, obracam szydełko w dół, przeciągam. 9,
pobieram w tę stronę od dołu, przekrzywiam haczyk szydełka w dół, 10 i tak do 45. I mamy 45 oczek łańcuszka. Tak wygląda ten nasz łańcuszek. I teraz przyglądamy się, jak wygląda łańcuszek tuż przed pętelką. To jest pętelka na szydełku. Tu jest pierwsze oczko zaraz za pętelką. I tutaj się jeszcze nie wbijamy, tylko się wbijamy w następne, czyli pomijamy jedno oczko i zaczynamy szydełkowanie od następnego. Całą czapkę będziemy wykonywać półsłupkami nawijanymi, tak zwanymi półsłupkami nawijanymi, czyli żeby nam nie uciekła pętelka z szydełka, przytrzymujemy ją sobie kciukiem i robimy narzut nitki na szydełko. Znowu zobaczcie, nie od góry, tylko od dołu, od lewej strony na prawo. Mamy zrobiony narzut pętelki na szydełko. I teraz te dwie pętle, które tutaj są, możemy sobie palcami przytrzymać. Pomijamy pierwsze oczko za pętelką na szydełku i wbijamy się w następne, czyli tutaj, pod tę jedną niteczkę. Pobieramy włóczkę znowu od dołu i przeciągamy pod tą pierwszą pętelką, pod tą, w którą się wbiliśmy. Znowu haczyk szydełka wędruje w dół, przeciągamy pod spodem. I mamy teraz 3 pętelki na szydełku. Raz, 2, 3. Pobieramy jeszcze raz, zawsze i za każdym razem będziemy pobierać od tej strony, czyli pobieramy od dołu, haczyk szydełka w dół i przeciągamy przez wszystkimi teraz pętelkami, które na szydełku są. Raz, 2, 3. Przeciągamy. Jak będzie haczyk szydełka w dół, to swobodnie i bardzo, bardzo łatwo pójdzie. Teraz, jeżeli rzeczywiście jest to Wasza pierwsza w ogóle robótka albo pierwsza czapka, to zobaczcie, tutaj zaraz za pętelką, która jest na szydełku, mam pętelkę na szydełku i pod nią jest oczko, literka V, dwie nitki, które się układają w literkę V. Można wziąć znacznik i założyć sobie na to oczko, jeżeli to jest Wasze początki, żeby bez problemu po nawrocie w kolejnym rzędzie zlokalizować to ostatnie oczko. Przechodzimy do kolejnych oczek. To pierwsze oczko łańcuszka, które zostało pominięte, ono było po to, żeby podnieść szydełko wyżej. Teraz szydełkujemy półsłupki nawijane już w każdym następnym oczku. Już żadnego tutaj nic nie pomijamy. Czyli co? Znowu narzut nitki na szydełko, przytrzymujemy sobie obie kciukiem, przechodzimy do następnego oczka, zaraz za tym, które już jest przerobione, tutaj, wbijamy się, pobieramy, przeciągamy, mamy 3 pętelki na szydełku, pobieramy, haczyk w dół, przeciągamy przez 3 i znowu narzut nitki na szydełko, przechodzimy do następnego oczka, wbijamy się, pobieramy, przeciągamy, 3 pętelki na szydełku, pobieramy, przerabiamy przez 3. Narzut, przytrzymujemy, następne oczko, wbijamy się, pobieramy, przeciągamy, 3 pętelki na szydełku, pobieramy, przerabiamy przez 3 i w ten sposób pracujemy, robiąc półsłupki nawijane przez cały łańcuszek. Pamiętamy, że pominęliśmy pierwsze oczko łańcuszka. Powiedziałam, że to jest tylko oczko takie na podniesienie robótki wyżej, czyli łącznie półsłupków nawijanych tutaj będzie 44. Jeżeli chcecie, jeżeli zaczynacie, boicie się, że gdzieś pogubicie któreś oczko albo w którymś oczku przez przypadek zrobicie 2 półsłupki nawijane, to przez jakiś czas warto nie tam oglądać Netflixa w tle, tylko w ciszy i skupieniu liczyć sobie te półsłupki nawijane wykonywane. Ponieważ w każdym, zarówno w tym pierwszym rzędzie, który obrabiam teraz, jak i w każdym następnym ma być dokładnie tyle samo, czyli 44 półsłupki nawijane. Zrobię do końca łańcuszka i tam się spotkamy, pokażę, jak przechodzimy do kolejnych rzędów. Zbliżam się już powoli do końca. Pamiętamy, że to początkowe oczko, tą początkową pętelkę kazałam dosyć mocno zaciągnąć, żeby nam się teraz nie pomyliło. Tutaj jest na końcu taki supełeczek, a ja jeszcze tutaj mam 2 oczka do przerobienia. I przez 3 i ostatnie oczko pobieram, przerabiam przez 3. I mamy przerobione pierwszy rządek. Teraz nic się trudnego nie będzie działo. Robimy znowu, tak jak wtedy
po tej stronie pominęliśmy jedno oczko łańcuszka, żeby podnieść szydełko wyżej, tak na koniec rzędu będziemy robić jedno dodatkowe oczko łańcuszka, obrócimy robótkę i zobaczcie, znowu to oczko łańcuszka nam jakby podnosi szydełko wyżej, dzięki czemu jak tutaj będziemy robić te półsłupki nawijane, no to brzeg będzie równy. Więc też nie interesuje nas w tej chwili oczko łańcuszka zrobione na obrót, czyli to, które jest zaraz przy pętelce, która jest na szydełku, tylko pierwszym naszym oczkiem jest to. Jak się przyglądamy? Łapiemy sobie robótkę w ten sposób, żeby zobaczyć od góry oczka, czyli literki V, gdzie jedna wchodzi w drugą. I teraz w nomenklaturze szydełkowej oczko to jest cała ta literka V, czyli jedna i druga nitka. Cała literka V. Następne oczko, następne oczko, następne oczko. Natomiast my w tej robótce konkretnej będziemy się wbijać tylko pod tylną nitkę oczka. I co to znaczy? Pamiętamy, nie interesuje nas oczko łańcuszka zrobione na obrót. Przechodzimy do pierwszego prawidłowego oczka. I to jest jego tylna nitka. Tylna nóżka tej literki V, która jest tutaj. Tu będzie kolejna literka V, a to będzie tylna nóżka. Tu, tu i w te tylne nóżki oczek będziemy się wbijać, robiąc cały czas w każdym kolejnym rzędzie tylko i wyłącznie półsłupki nawijane, czyli to, co pokazywałam przed chwilą. Tutaj nic trudnego i trudniejszego już się nie będzie działo. Narzut nitki na szydełko. Nie zwracamy uwagi na oczko na obrót. Wbijamy się w tylną nitkę oczka następnego. Pobieramy, przeciągamy pod oczkiem. 3 pętelki na szydełku. Pobieramy, przeciągamy przez 3. I ponownie, jeżeli to są nasze szydełkowe początki, to patrzymy, gdzie jest pierwsze oczko. Ono jest tuż pod pętelką, która jest na szydełku, czyli tutaj. Zakładamy sobie znacznik. Jesteśmy teraz pewni, że po obrocie nic nie przegapimy. Tutaj żadnego ostatniego oczka nie przegapimy, nie będziemy szydełkować za daleko i nie będzie nam się robił trapez, bo robiłby się, gdybyśmy robili za dużo półsłupków nawijanych w każdym kolejnym rzędzie. Narzut nitki na szydełko, przechodzimy do następnego oczka i znowu zobaczcie, to jest całe oczko, a my się wbijamy tylko i wyłącznie pod tylną nitkę, pobieramy, przeciągamy, 3 pętelki na szydełku, pobieramy, przerabiamy przez 3, narzut, następne oczko, tylna nitka, pobieram, przeciągam, pobieram, przerabiam przez 3, narzut, następne oczko, tylna nitka, pobieram, przerabiam. I tak, jeżeli zaczynamy, to ja polecam ponownie. Ze skupieniem robimy te półsłupki nawijane aż do samego końca. I ma być dokładnie 44. Albo jeżeli robicie dla dziecka, czy chcecie mieć na przykład głębszą czapkę, szersze to wywinięcie, bo bardziej Wam się podoba, jak to wywinięcie jest szersze przy rondzie czapki, no to pilnujemy. Tyle, ile mamy półsłupków nawijanych w pierwszym rzędzie przy obrabianiu łańcuszka, tyle ma być absolutnie w każdym kolejnym rzędzie. Jeżeli coś się pogubiło, lepiej jeden rządek spróć, poprawić, jeszcze raz zorientować się, gdzie gubimy oczka, co tam się dzieje po drodze, niż żeby po prostu po wielu rzędach nam się zamiast prostokątu budował trapez i załamka i w ogóle rzucamy to. Nie ma sensu, na pewno dacie radę, warto po prostu przez pierwsze rzędy liczyć. Dobra, robię półsłupki nawijane pod tylną nitkę do końca rzędu, spotykamy się na końcu rzędu, pokażę jak robimy obrót. Powoli zbliżam się do końca i ponieważ ja sobie założyłam ten znacznik na samym początku, pamiętacie, to teraz widzę, gdzie jest moje ostatnie oczko, bo jakbym tego znacznika nie miała, to ostatnie oczko, ono tak trochę spada w dół, można się pomylić i można uznać, że to oczko tutaj jest ostatnie. Zobaczcie, tutaj jest oczko i tu będzie tylna nitka, natomiast tutaj jest założony znacznik na te 2 nitki i ja wiem, że to jest moje ostatnie oczko. Więc warto tych znaczników, szczególnie na początku swojej szydełkowej drogi, używać. Mam zrobiony półsłupek na przedostatnim oczku. Teraz ściągam z ostatniego oczka znacznik. Robię w ostatnim oczku również półsłupek nawijany pod tylną nitkę i teraz jestem pewna, że przerobiłam wszystkie oczka, że nie zrobiłam ani za daleko, ani za blisko. Oczko łańcuszka na obrót, pamiętamy, znowu oczko łańcuszka, zobaczcie, podnosi szydełko wyżej. Obracamy robótkę i teraz znowu przyglądamy się, jak wyglądają oczka. Uwaga, żeby nie mylić, że oczka mamy tutaj. To nie są oczka, to są pętelki, które tworzą się pod półsłupkiem nawijanym.
Żeby zlokalizować oczka, łapiemy robótkę w ten sposób i patrzymy, jak wygląda jej brzeg. To są nasze oczka. Tutaj jest oczko łańcuszka zrobione na obrót, którego nie przerabiamy, nic nas ono nie interesuje. To jest pierwsze oczko tego rzędu. I to w tym oczku znowu pod tylną nitkę, tu pod tylną nitkę, tu pod tylną nitkę, tu pod tylną nitkę, robimy półsłupki nawijane, pamiętając o tym, narzut, drugie od szydełka licząc, oczko przerabiamy półsłupkiem nawijanym i na to pierwsze przerobione oczko znowu warto sobie założyć znacznik. Czyli tutaj warto mieć 2 znaczniki, żeby na jednej i na drugiej stronie móc sobie taki znacznik założyć. Pobieram, przeciągam. Narzut nitki, następne oczko, tylna nitka i przerabiam półsłupki nawijane. I to jest wszystko, słuchajcie. Tylko i wyłącznie półsłupki nawijane pod tylną nitkę. Na końcu rzędu oczko łańcuszka obrót. Pilnujemy, żeby tych półsłupków nawijanych w każdym kolejnym rzędzie na pewno była ta sama liczba i robimy długi, długi prostokąt. Jeżeli robicie czapkę dla siebie, to będzie wysokość naszej czapki, czyli tutaj jakiś kawałek będzie przeznaczony na wywinięcie, natomiast reszta to jest długość. Od czoła do czubka głowy można sobie, tam gdzie zazwyczaj jest pompon, jeżeli macie czapkę z pomponem, można sobie przykładać i będzie widać, jaka wysoka ta czapka będzie. Natomiast na długość ten prostokąt, który teraz tworzymy, będzie nam budował obwód czapki. Czyli jak będzie ten prostokąt już szerszy, to można sobie albo z wywinięciem, albo bez wywinięcia przykładać do siebie, otoczyć tym prostokątem głowę, jeżeli robicie czapkę dla siebie, otoczyć głowę i zobaczyć, czy te 2 brzegi Wam się z tyłu głowy zamkną, albo od tyłu do przodu, obojętnie. Ważne, żeby zamknął się obwód i żeby to nie było też ani za ciasno, czyli tak, że naprawdę ledwo tam się z tyłu łączy. Pamiętamy, że to ma być na takim delikatnym naciągnięciu, ale delikatnym. No po prostu coś pomiędzy za ciasno a za luźno. Ma być ok, ma być w porządku. I robimy takiej długości właśnie prostokąt. Zobaczcie, jakie to jest proste. Tylko i wyłącznie półsłupki nawijane pod tylną nitkę, bez żadnych kombinacji. Warto się tego nauczyć. Robimy więcej rzędów i jak ten prostokąt już będzie właśnie taki, że jesteśmy w stanie zrobić sobie obwód naszej głowy, to się spotykamy. Pokażę Wam, w jaki sposób ten prostokąt zszywamy i w jaki sposób zamykamy koronę czapki. I tak naprawdę to będzie wszystko. Mam już zrobioną większą część. U mnie to jest 46 cm. Robię czapkę na głowę mniej więcej 56 cm w wodzie i dlatego te 10 cm zostawiam zapasu, bo to się wszystko bardzo łatwo rozciąga. Zatem teraz, kiedy już stwierdzimy, że jest ok, to składamy sobie ten prostokąt na pół, tak, żeby na górze tutaj po prawej stronie mieć tę część, gdzie jest pętelka i zabieramy się za zszywanie. Zszywać będę oczkami ścisłymi. Nie zrobiłam jeszcze, robię dodatkowe oczko łańcuszka, żeby było mi wygodniej i teraz znowu nie zwracam uwagi na oczko łańcuszka dodatkowe. Wbijam się w tylną pętelkę najbliższego oczka, a następnie tutaj pod ten łańcuszek początkowy. Tutaj mamy łańcuszek początkowy po drugiej stronie i tu są takie 2 nici, które tak jakby na krzyż się składają. I tutaj dokładnie pod tym krzyżem będą też nasze oczka. One wyglądają inaczej, bo to nie są literki V, więc trzeba się tutaj skupić, żeby te oczka rozpoznać. I zszywamy tak zwanymi oczkami ścisłymi, czyli pobieramy i przeciągamy pod wszystkim, co na szydełku. Tu i od razu przez pętelkę. Spadło mi z szydełka, ale nie szkodzi. O. I teraz tak, następne oczko, tylna nitka. Po drugiej stronie szukam sobie drugiego oczka tego łańcuszka początkowego. Pobieram i oczkami ścisłymi zamykam. Następne oczko, następna część łańcuszka, pobieram i przeciągam tu i tu od razu. Kolejne oczko i oczkami ścisłymi w ten sposób zszywamy całą czapkę aż do góry i pokażę, jak zszywamy koronę.
Ostatnie oczko. Oczko ścisłe. I teraz tak, już nam nie jest potrzebna włóczka taka długa. Zostawiamy kawałek, obcinamy, przekładamy sobie włóczkę przez tę ostatnią pętelkę i wyciągamy ją po to, żeby tą pętelkę zacisnąć. I teraz się przyglądamy, jak wygląda nasz szef. Z tej strony to jest troszkę bardziej widoczne niż od drugiej strony, więc przewijamy sobie teraz tę czapkę na drugą stronę. Bo tutaj zobaczcie, to prawie jest niewidoczne, jak będzie naciągnięte, to kompletnie nic nie widać. I wyciągamy też tę włóczkę, która nam tutaj została. I przygotowujemy sobie igłę do włóczki. Może być plastikowa, może być metalowa. Najlepiej, żeby to była taka igła, która jest tępa na końcu. Jest dużo wygodniej taką igłą zszywać. Zakładamy włóczkę na tę igiełkę. No i teraz pora na przeszycia. Jak gęsto te przeszycia robimy, to już zależy od Was. Ja robię gdzieś mniej więcej na jeden rząd jedno przeszycie, czyli gdzieś tu od spodu raz i tu, gdzie szczyt tego mojego, powiedzmy, warkoczyka, dwa. Raz, dwa. I zobaczcie, jak ja to robię. Od środka czapki na zewnątrz. Od środka na zewnątrz. I raz na jakiś czas już sobie tutaj ściągam tę włóczkę. Oczywiście staram się nie szarpać jej nie wiadomo jak bardzo, żeby nam się włóczka nie urwała, bo wtedy będzie kłopot, ale zaciągamy tyle, ile się da. W ten sposób robimy przeszycia naokoło. Troszkę zaciągamy. Oczywiście na środku zostanie nadal otworek. Tym się nie przejmujemy. Za chwilę pokażę, jak to zniwelować. Tak to na razie wygląda. Widzę, że jest jeszcze dziurka, więc teraz już w tę stronę pod najbliższymi oczkami robię dodatkowe okrążenie zabezpieczające i teraz ściągam za każdym razem coraz mocniej. Prostujemy sobie wszystko, rozkładamy, wywijamy. I tak wygląda nasza zrobiona błyskawicznie czapka, być może Wasza pierwsza czapka na szydełku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że było zrozumiale dla osób początkujących, więc jak zawsze czekam na Wasze komentarze. Dajcie znać, co poprawić, co doradzić, co podpowiedzieć. Ja zawsze chętnie podpowiadam. Mam nadzieję, że zabawa z szydełkiem wciągnie jak najwięcej osób. A teraz już serdecznie dziękuję Wam za dzisiejsze wspólne szydełkowanie i mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnym łatwym tutorialu również dla osób początkujących. Do zobaczenia!